Witam w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Dzisiaj w całości poświęcę je ustawie, która zabiera nam możliwość budowy domu na swojej działce, mimo że posiadamy wydane warunki zabudowy. Ustawa nie jest nowością, ale większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że pośrednio lub bezpośrednio może ona dotyczyć również nas. Dlaczego? Posłuchajcie całości lub samego końcowego podsumowania. Zaczynamy. Ustawa nie jest nowością, gdyż została uchwalona w dniu 7 lipca 2023 roku. Narzuca ona obowiązek opracowania planów ogólnych przez gminy, a dotyczy zmian o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Plan ogólny to nowy dokument planistyczny na poziomie gminy, który zastępuje dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W odróżnieniu od studium, plan ogólny ma charakter aktu prawa miejscowego, co oznacza, że jego ustalenia będą wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Plan ogólny będzie sporządzany wyłącznie w formie cyfrowej i ma na celu uporządkowanie procesu planowania przestrzennego w gminach. Tłumacząc na chłopski rozum, każda gmina ma obowiązek sporządzenia cyfrowego planu, który z góry określi tereny przeznaczone pod zabudowę, a które mimo odpowiednich warunków będą z tego wyłączone. Czyli jeżeli będziemy posiadali działkę lub kupimy ją, nawet już z ważnymi wydanymi warunkami zabudowy, to po wejściu w życie nowo ustalonych planów nasza działka może być poza terenem wyznaczonym pod zabudowę. A jeżeli po sąsiedzku stoi już budynek, to przecież ktoś tam już mieszka? Tak, ale nie oznacza to, że jest w nowej strefie zabudowy i z biegiem czasu nikt nie dostanie pozwolenia na rozbudowę czy odbudowę, a ząb czasu doprowadzi budynek do ruiny. Niektórzy twierdzą, że warunki zabudowy wydane przed końcem 2025 roku zachowują bezterminową ważność, więc gminy muszą je respektować. Natomiast te wydane od stycznia 2026 roku obowiązują tylko przez 5 lat i muszą być wydane zgodnie z nowym planem planu ogólnego. Niestety, rozmawiałem z urzędnikami gmin zajmującymi się wydaniem warunków zabudowy i każdy z nich twierdzi, że będą podstawy prawne, które uniemożliwią wydanie zgody na budowę, więc nikt nie będzie się narażał. Dlatego osoby posiadające działki nieobjęte planem, nawet jeżeli posiadają bezterminowe warunki zabudowy, nie dostaną pozwolenia na budowę. Po co to wszystko? Jak zwykle dla naszego dobra. Nawet to, że decyzje o warunkach zabudowy wydane przed końcem 2025 roku zachowują bezterminową ważność. Natomiast te wydane od stycznia 2026 roku obowiązują tylko przez 5 lat, jest dla naszego dobra, by prosić urzędnika o zgodę i płacić za wydanie różnych dokumentów i zgody ponownie. Nowe przepisy oznaczają koniec z dowolnym przekształcaniem działek rolnych. Działki, które po wejściu w życie planów ogólnych znajdą się w tzw. strefach ochronnych i automatycznie stracą szansę na zabudowę, a w konsekwencji również na wartości. Moje podsumowanie. W 2000 roku powstała Natura 2000, czyli projekt, który miał za zadanie ochronę przyrody. Łagodnie brzmiący projekt zabrał ludziom setki tysięcy hektarów ziemi, które również stały się strefą ochronną. W praktyce właściciel płaci podatki, nie może nic zrobić na swojej ziemi, bo jest pod ochroną, nie może sprzedać, bo nikt problemu nie chce kupić. Pozostaje mu wąchać kwiatki i podziwiać zarośniętą działkę. Ustawa narzucająca nam plan ogólny również spowoduje, że nie może rolnik dla dziecka wybudować nowe siedliski, bo nie. W ten sposób rzekomo pozbywamy się dzikiej zabudowy i problemów z przyłączami i mediami, które zapewnia się po uzyskaniu zgody na budowę. Jednocześnie w praktyce i tak obecnie kto kupił działkę, na własny koszt wykonywał przyłącza wodno-kanalizacyjne czy robił drogę dojazdową, jeżeli budynek był nieco oddalony od drogi głównej. To również spowoduje spadek wartości i zainteresowanie wieloma działkami, które będą zarastały i dziczały. Ale może właśnie o to chodzi. Masz, ale nie decydujesz o niczym. Dla tych, co pamiętają, wóz drzymały z lektury szkolnej. Jest nadzieja. Dla pozostałych wkrótce drogie działki budowlane, bo gminy mają czas na uchwalenie tzw. planu ogólnego do 30 czerwca 2026 roku. Napiszcie, dlaczego tak bardzo godzimy się i obojętniejemy, nie reagując na prawo, które w białych rękawiczkach nas okrada i robi z nas niewolników.